Dawno, dawno temu w bardzo odległej galaktyce na stareńkim komodorku grałem w grę Sid Meier Pirates. Jakoś tak było, że gra była po polsku, więc przez ściany tekstu, które mnie atakowały, jakoś udawało mi się przejść bezboleśnie. To był ten moment, kiedy gry pirackie stały się bardzo ważnym elementem mojego growego, no i przy okazji pirackiego życia. Raz było lepiej, raz było gorzej. Gdy nadeszła era gier multiplayer, marzyło mi się wspólne pływanie z kompanami i kooperacyjne grabieże statków. Było to jakoś w 2001 roku. I proszę, po 17 latach Rare wypuszcza stosowny tytuł. Sea of Thieves jest w zasadzie tym, o czym kiedyś myślałem. No prawie. Sea of Thieves to gra na wskroś koopowa. Co prawda można grać w singlu, choć jest to trochę bez sensu, o czym opowiem w dalszej części filmu. Gra stara się oddać na wesoło życie pirata w chyba złotej erze piractwa na chyba Karaibach albo gdzieś w pobliżu. Zazwyczaj recenzję rozpoczynam od fabuły. Niestety Sea of Thieves fabuły nie posiada. My sami tą fabułę budujemy z tego, co Rare nam udostępniło w grze. A więc zaczynamy od wykreowania swojego pirata. Niestety uproszczono to do granic możliwości. Osoby, które spędzają godziny nad modelowaniem kości policzkowych i szpar pomiędzy zębami, mogą czuć się rozczarowani. Gra przygotowuje nam kilku piratów z presetów i albo możemy wybrać jednego, albo odświeżyć zestaw i szukać ponownie. Nie ma aż tak dużo kombinacji, parę rodzajów postury, trochę inne twarze, jakieś tatuaże, jednak mimo to są raczej marne szanse, że na pirackich wodach spotkamy naszego klona. Gra rzuca nas na wyspę, która pełni rolę huba i już. Żyj. Pirać. A więc wybieramy statek, duży lub mały, w zależności od tego, ile osób jest w naszej drużynie, o tym za chwilę. I wybieramy sobie maksymalnie 3 zadania do wykonania od jednej z 3, nazwijmy to gildii. Zadania to w zasadzie fetch questy, czyli idź, zabij i przynieś, nieznacznie różniące się pomiędzy sobą. A więc w zadaniach od baby Voodoo zapolujemy na wrogich nieumarłych kapitanów. Celem jest zdobycie czaszki i przywleczenie jej do huba. W zadaniach, które daje stary bezzębny dziad, poszukamy skarbów, a więc płyniemy i szukamy skarbów, co za niespodzianka. Natomiast zadania od kupców to zadania typu idź i złap kurę w kropki albo nazbieraj 50 bananów i przywlecz je z powrotem. Po każdym zadaniu dostajemy pieniądze, które możemy wydać na bardzo niepotrzebne i zbędne rzeczy. Choć zadania podałem w sporym uproszczeniu, cała zabawa polega na tym, aby w to miejsce dopłynąć, przeżyć i przy okazji nie pozwolić, aby ktoś nam nie zwinął skarbów w ładowni, gdy jesteśmy zajęci mordowaniem szkieletów. Każde wykonane zadanie podnosi nam poziom w danej frakcji, a te pozwalają wybierać coraz bardziej lukratywne misje, choć wciąż oparte na tym samym schemacie. No właśnie, gra sprawdza się wyśmienicie w trybie kooperacji. Każdy z graczy musi przestrzegać pewnych zasad i nie opierdzielać się na statku, bo dzięki pracy wszystkich nasza krypa w ogóle płynie. Jeden podnosi kotwicę, jeden steruje, inny rozwija żagle, a jeszcze inny łypie zdrowym okiem na mapę lub garuje na bocianim gnieździe i nawiguje na żywca. Sea of Thieves to gra, która wyzbyła się wszystkich ułatwień, które oferują aktualne gry. Brak tu znaczników, ikonek, w zasadzie musisz polegać na tym, co masz. Chcesz dopłynąć do jakiejś wyspy? Mapa jest pod pokładem, masz kompas i w zasadzie to wszystko. Również zadania nie posiadają ułatwień. Aby wydobyć skrzynię ze skarbem, masz mapę z oznaczonym miejscem, gdzie on się znajduje, więc bierzesz szpadel w łapy i przekopujesz wyspę w poszukiwaniu skrzyni. Potem musisz ją przytargać na statek, a w międzyczasie powalczyć z wyłażącymi spod ziemi szkieletami piratów. Dawno nie spotkałem się z grą, która tak bardzo by polegała na kooperacji i komunikacji werbalnej. W zasadzie jest to klucz do zwycięstwa w paru przypadkach. Mamy też zadania, na które natrafimy podczas plądrowania wysp. Może to być list w butelce z prośbą o dostarczenia 50 bananów gdzieś tam lub to co najfajniejsze, enigmatyczne wskazówki prowadzące do skarbu. I tutaj zabawa jest przednia. Wskazówki są wierszowane, wymagają określonych zadań typu zagraj muzykę przy opuszczonej łajbie, a to odblokuje drogę do kolejnej wskazówki. Bardzo fajna rzecz, dzięki której wczuwasz się jeszcze bardziej w pirackiego bohatera. Sama mapa gry może nie jest ogromna, jest trochę wysp, fortów, które z radością nas ostrzelają, jeśli się do nich zbliżymy, jest gdzie pływać, choć miejscówki po jakimś czasie przestają oferować nowości i wszystko zaczyna się zlewać.
Musimy także pamiętać, że po morzach z Pirate Bay'a wypływają też inni gracze i jeśli najdzie nas ochota, możemy rozpocząć bitwę morską. To najlepszy i najbardziej emocjonujący moment gry. 4 chłopa na galeonie kontra 4 innych na galeonie powoduje, że gruczoły zaczynają wyciskać adrenalinę jak mokra gąbka wodę. Strzelanie z armat po wcześniejszym naładowaniu, ostre zakręty na kotwicy, taranowanie czy też sabotowanie wrogich statków ma moc. Można na przykład siebie wystrzelić z armaty na wrogi pokład, zrzucić im kotwicę i czekać, aż nasi kamraci ich spokojnie ostrzelają, zanim ci drudzy z powrotem tą kotwicę podniosą. A nerwowe przekrzykiwanie się nawzajem, chaos jaki panuje w rozmowach, jak i na pokładzie, gdzie wszyscy dwoją się i troją, aby nie tylko utrzymać kurs, ale i strzelać, jest niezapomniany. A do tego dochodzi jeszcze łatanie dziur w poszyciu i wylewanie wiadrami wody, która z ziejących dziur zaczyna sączyć się litrami. Zgranie drużyny jest tutaj niezwykle istotne, aby osiągnąć jakikolwiek sukces. Samotne wilki morskie mogą wziąć malutki statek, w którym wszystko jest bardziej skompresowane, ale i trwa krócej. Szybciej podniesiesz kotwicę czy zwiniesz żagle, jednak samotne plądrowanie szybko się nudzi. Gra rozwija żagle dopiero przy 3-4 osobach, ale warto pamiętać, że taki tryb też jest. Za zarobione lub skradzione dublony możesz zaopatrzyć się w ładne, zupełnie nieprzydatne przedmioty, a więc ubrać porządnie naszego pirata, kupić trochę lepszą broń, czy pierdoły typu złoty szpadel, lepszy kompas, które w zasadzie nic nie dają poza tym, że wyglądają. Można też upiększyć statek, choć i tutaj to nic nie daje. Prowadzi to do dość dziwnej sytuacji, gdy piraci z podstawowej krypy w starciu z piratami na wypasionym okręcie za kilkadziesiąt tysięcy mają te same szanse. Trochę nie rozumiem celu i sensu ozdabiania statku pierdołami, na które trzeba grindować długie godziny. Teraz pewnie myślisz, to tam na pewno są mikropłatności, które to ułatwiają. I tutaj zaskoczenie. Gra nie posiada mikropłatności. Na wszystko musisz zapracować sam. Jest to o tyle dziwne, że Sea of Thieves jest grą, która na chłopski rozum powinna te mikropłatności mieć, ale wbrew wszystkiemu ich nie posiada. Dziwne, ale tak jest. Przy mordowaniu innych piratów czy szkieletorów też szału nie ma. Od szpada, pistolet, odpowiednik shotguna i snajperka i w zasadzie to wszystko. Do dyspozycji mamy jeszcze banany odnawiające energię, lunetę, deski do łatania poszycia, kule do strzelania, latarnie i instrument muzyczny, aby podczas długich rejsów pograć sobie z kamratami. Opcjonalnie może to być też mapa skarbów i tutaj fajnym pomysłem jest to, że w każdej chwili możemy pokazać tą mapę innemu graczowi tak, aby tamten nie musiał grzebać w kieszeni. Jest to naprawdę świetny patent. Bardzo fajnie wypada też oprawa. Wystylizowana trochę w komiksowy sznyt, traktuje wszystko z przymrużeniem oka. Woda to najlepsza woda, jaką widziałem w grach. Wielkie fale podczas sztormu czy lazurowa tafla w spokojny, słoneczny dzień robią wrażenie za każdym razem. Morze nigdy nie wyglądało tak pięknie jak w Sea of Thieves. Również niebo zasługuje na uznanie. Tworzące się chmury burzowe, nadciągający sztorm, wszystko można z niego wyczytać. Widać, że autorzy bardzo się starali, aby jak najwierniej oddać życie pirata, a przy okazji nie popaść w absurdalny realizm jak w Kingdom Come. Niestety zapomnieli o jednej bardzo ważnej sprawie. Grze brakuje jakiegoś celu. Grindujesz, zatapiasz i po jakimś czasie zaczynasz sobie zadawać pytanie po co? Nie ma nadrzędnego zadania, jakiegoś szefa piratów, mitycznego skarbu, czy chociażby prozaicznego motywu zemsty. Grasz dla samego grania. To niestety powoduje, że gra zaczyna po jakimś czasie nudzić. Brakuje aktywności. Ile razy możesz wozić kury tam i z powrotem, czy walczyć ze szkieletami. Tutaj mam wrażenie, że Rare dopiero będzie rozwijało pomysły Sea of Thieves, a to co aktualnie dostaliśmy to szkielet rodzącej się przygody. Jeśli tak, to świetnie. Jeśli nie, no to bardzo niedobrze, bo potencjał jest ogromny. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie 4 różne ekipy dostają 4 różne części mapy do skarbu i muszą współpracować, aby go odnaleźć. To doskonały materiał na zdrady, bratobójczą walkę i ponownie historię, którą tworzymy sami. W parę minut można wymyślić kilkanaście scenariuszy, które dopakują grę tonami miodu i nadadzą sens pływaniu pod piracką banderą. Mam nadzieję, że Rare myśli podobnie. Spotkałem się z komentarzami, że cena w stosunku do oferowanej treści jest za wysoka. I tutaj Microsoft pomyślał i o tym. Możesz kupić abonament Game Pass za 29 zł na miesiąc i otrzymać dostęp do kilkudziesięciu gier na Xboxa i PC,
łącznie ze wszystkimi tytułami wydawanymi przez Microsoft w dniu premiery, a więc i Sea of Thieves. Za niecałe 30 PLN-ów możesz przekonać się, czy życie pirata Ci odpowiada, a przy tym zagrać w Halo 5, Gearsy 4 i wiele innych gier z wciąż powiększającej się biblioteki liczącej na tą chwilę aż 155 tytułów. Sea of Thieves to świetna gra kooperacyjna, która potrzebuje więcej ciekawych i zróżnicowanych treści i nowych scenariuszy do budowania własnych historii i przygód. Przydałby się jakiś cel w tym wszystkim, do którego mamy motywację, by dążyć. Podwaliny, jakie położyło Rare, są niezwykle solidne, tylko teraz trzeba to z głową rozwinąć i będziemy mieli najlepszą grę o piratach, jaka powstała. Śmiechy i dobra zabawa przy kooperacji 4 osób jest absolutnie fantastyczna, choć nie wiem, czy po kilkunastu godzinach te śmiechy nadal będą tak głośne jak na początku. Jeśli masz z kim grać, nie wahaj się, skorzystaj z Game Passa, który da Ci dostęp nie tylko do gry na konsoli, ale i na PC i przekonaj się sam. Cena niewielka, może i Ty złapiesz bakcyla na morskie żeglugi i walkę z innymi graczami. Moim zdaniem warto spróbować.